Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj zrobimy ciasto. Będzie to sernik z brzoskwiniami na czekoladowym spodzie. Sernik będzie na dużą blaszkę. Na blaszkę o wymiarach 37 na 26 cm. Blaszkę mam już tu i oczywiście jest wyłożona papierem do pieczenia. Do spodu będziemy potrzebować 50 gramów mąki kruczatki, mam tutaj 150 gramów mąki pszennej tortowej, jedno jajko, będziemy potrzebować jedną płaską łyżeczkę proszku do pieczenia. Tak. Do tego będziemy potrzebować cukier waniliowy lub wanilinowy, też jedną taką łyżeczkę, 2 łyżeczki czubate kakao, raz i 2 łyżeczki kakao, jedna łyżka, ale zaraz damy śmietany, dam pierw cukier, żeby miała łyżkę cukru. Damy raz, 2, 3, 4, 5. 5 łyżek cukru, jedną łyżkę czubatą gęstej, kwaśnej śmietany, czubata łyżka. Tak, i do tego 100 gramów masła. Śmietanę odstawiamy jeszcze na chwilę. Miejmy też troszkę mąki do podsypania i szczypta soli tu pójdzie. O, i z tego będziemy zagniatać ciasto. Piekarnik nastawiłam sobie na 180 stopni z termoobiegiem, bo będziemy przypiekać spód ciasta. Podpiekać. Nie przypiekać, tylko podpiekać. Ciasto zagniatamy tylko do połączenia się składników. Zawijam w woreczek i odstawiam na chwilę do lodówki, żeby ciasto przez przynajmniej te 10-15 minut odpoczęło. Za ten czas pokażę Wam, co trzeba przygotować na masę serową. I już nam mówię, co będzie nam potrzeba na masę serową. 8 jajek, tu mam. Piekarnik u mnie pika, że już się nagrzał, także zaraz będę spód podpiekać. 8 żółtek, bo w sumie jest 8 jajek i tu jest 8 białek. Do tego będziemy potrzebować 6 połówek brzoskwiń z puszki, pokrojonych w takie paseczki. 6 połówek, 7. Do tego kilka kropel śmietankowy albo waniliowy olejek. 2 budynie, tutaj mam 35, 2 budynie 35 gramów bez cukru, ja mam śmietankowe, mogą być waniliowe. Do tego będziemy potrzebować kilogram sera z wiaderka, mam fajny ser, jest taki, zaraz Wam pokażę, bardzo gęsty, o, nie ma nic wody, bardzo gęsty ser. I do tego będziemy potrzebować cukier. Około pół szklanki do masy serowej i około 2-3 łyżki stołowe do białek. A
teraz będziemy wyklejać i podpiekać nasz spód. Ciasto wyciągłam z lodówki, można w te na 15 minut włożyć do lodówki, do zamrażarki i będę wyklejać ciastem nasz spód. Blaszki można rozwałkować, można to zrobić palcami. Jak zrobicie, tak będzie dobrze. Ciasto już wykleiłam palcami. Gdyby Wam się ciasto kleiło do palców, to posypcie mąką. Na mąkę, na palce trochę mąki, tu nic się nie stanie. I wkładam do nagrzanego piekarnika na 180 stopni z termoobiegiem na około 15-20 minut. Wyciągam już spód ciasta. Minęło u mnie się podpiekał 20 minut. Pięknie, ładnie pachnie. Sprawdzałam patyczkiem i nie bójcie się, on się później nie przypali. Odstawiamy na chwilę, na jakieś takie 20 minut, żeby on troszkę przestygł nam, żebyśmy nie położyli masy jajecznej z serem i żeby się po prostu nam nie ścięło, więc zostawmy na chwilę, żeby nam ostygło, a my zaraz zabieramy się za sernik. Sernik też będziemy piec w temperaturze 180 stopni, więc albo wyłączymy, albo zostawmy sobie, niech jeszcze popracuje trochę. Spód ciasta wystygł, nasze brzoskwinie pokrojone wyłożyłam i robimy masę serową. Tutaj mam żółtka, tych 8 żółtek, troszkę więcej niż pół szklanki cukru, zależy jakie chcecie słodkie. Biorę, będę to miksować i jak już się połączy fajnie, będę dokładać po łyżce sera. I w międzyczasie, jak będziemy dokładać ser nasz, będziemy dodawać też nasze masło rozpuszczone. Kiedy żółtka już mamy ubite z naszym cukrem, tak żeby cukier nie był już wyczuwalny, a masa była fajna, pulchna, będziemy dodawać nasz ser po 2 łyżki i po 2 łyżkach sera, który kiedy wymieszamy, będziemy dodawać po troszkę naszego takiego naprawdę ono jest prawie roztopione, naszego masła. I będziemy wszystko ucierać, aż nam się skończy ser i masło. Masy już mamy ładnie połączone, nasz ser i masło. Dodamy jeszcze kilka kropel olejku śmietankowego. O. I budynie ja dodam 2, każdy ma 35 gramów. One są bez cukru. Jeden. I drugi. Pierw zamieszam, żebym budyniu nie miała w całej kuchni. Nasza masa jest dobrze ubita, dość sztywna, to widać. I teraz porządnie trzeba umyć naszą taką trzepaczkę, ale naprawdę bardzo dobrze i będziemy
ubijać nasze białka z 2 z 3 łyżkami cukru. Piekarnik sobie nastawiłam. Dajemy 2-3 łyżki cukru. I ubijamy do sztywności, na sztywną naszą pianę, co może trwać nawet około 7-10 minut. Nasze białka już ubiłam. Na sztywno. Zresztą to widać. I będziemy mieszać z naszą masą serową. Delikatnie do samego dna. Piekarnik nastawiłam na 170-160. Piekarnik nastawiłam na 160-170 stopni z termoobiegiem i na takiej temperaturze będziemy piec około godziny czasu, bo tyle piecze się duży sernik na dużej blaszce. Musimy mieszać do samego dna. Masę mamy już wymieszaną. Ma taką konsystencję, zaraz Was przybliżę. O. Dość gęsta. Taka gęsta śmietana, gęsta, kwaśna śmietana. I będziemy ją wylewać na naszą blaszkę. Ładnie wyrównamy, tak żebyśmy nie poprzestawiali naszych brzoskwiń na dole, żeby w każdym kawałeczku sernika była brzoskwinia, i wyrównujemy. Wstawiamy do nagrzanego piekarnika na 160-170 stopni z termoobiegiem na godzinę czasu. Gdyby zaczęło Wam się przypiekać, zmniejszmy temperaturę o 10, ale nie skracajmy czasu pieczenia. Na sam koniec sprawdźmy patyczkiem na środku, czy patyczek jest suchy. Musimy patyczek mieć suchy. Jeżeli będzie jeszcze ser, to znaczy, że trzeba przedłużyć o te 5-10 minut pieczenie. I witam się z Wami ponownie po godzinie i 10 minutach. Tyle potrzebował mój sernik. O. I już Wam pokazuję. Troszkę otwarłam. O. Piękny jest. Popękał, to znaczy, że dobrze. Jeżeli pęka tak sernik w każdym rogu, to znaczy, że ciasto jest upieczone. Tutaj są takie kropki, to znaczy, że ja sprawdzałam patyczkiem, czy sernik jest upieczony, i jest upieczony. Zostawiam go teraz na chwilę, no takie na przynajmniej te 5-6 godzin, żeby on ostygł, i dopiero wtedy, jak ostygnie, będziemy go kroić. No i widzimy się na drugi dzień. Sernik już wystygł i już Wam pokazuję, jak wygląda w środku. Kroimy. O. Dobrze, tak.
wyostrzy? No nie wyostrzy. No, kochany, o jest. Tak wygląda serniczek w środku. Bardzo delikatny, bardzo ładnie się kroi. Także zapraszam, żeby sobie upiec serniczek. Pyszny. Jak się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i za subskrypcję kanału też bym prosiła. I widzimy się na następnych przepisach. Do zobaczenia. Pa, pa!